Witajcie kajzenowcy na drugi odcinek naszego podcastu. Dzisiaj mam ze mną gościa, które chyba już kilka od was poznał poprzez naszych innych eventów. Już był z nami ostatnio w zeszłym roku, pamiętam, na debatę ekspertą, którą mieliśmy na kongresie, który chyba też wspominał Mariusz na ostatni odcinek, który mieliśmy. Mam ze mną osobę, która ma ogromne doświadczenie, jeżeli chodzi o Lean i mi się wydaje, że bardzo fajnie się wprowadza do tego kolejnego odcinku, w którym będziemy rozmawiali o bardziej te tematy merytorycznie, bardziej te tematy już metodologii, case study, różne projekty, które no, nasz gość przeżył podczas historii z Leanem. No i też dla mnie jest bardzo ciekawe, że dzisiaj mamy gościa, który pracował w różnych biznesach, tak? Nie tylko w jednej firmie albo w dwóch firmach, ale kilku firm z różnych sektorach, które daje taki też sposób myślenia o Lean w różnych kierunkach, tak? Mam ze mną taki ekspert Operational Excellence i Supply Chain, senior manager ze strony Supply Chain, Lean Manufacturing i zarządzania strategiczne, Wojciech Smars. Jak się masz? Dzień dobry, witam, dziękuję za zaproszenie. Tak, rzeczywiście, moje doświadczenie zdobywałem w różnych branżach. Były to branże i FMCG, i branża elektroenergetyczna, i branża chemiczna, i operator logistyczny, także rzeczywiście doświadczenie z różnych branż, ale też w różnych firmach. Najczęściej to były duże firmy, zatrudniające po kilka tysięcy osób i to były firmy i publiczne, i prywatne, firmy zarządzane przez fundusze inwestycyjne. A moja historia zawodowa, czy doświadczenie zawodowe rozpoczęło się w obszarze sprzedaży. Tam rzeczywiście, tam zaczynałem. Taka ciekawość, czyli nie w Leanu dokładnie, Na tak? pewno To było nie. trochę w innym kierunku. Tak, sprzedaż to był początek. Potem był supply chain przez wiele, wiele lat. Zarządzałem obszarami w zakresie supply chainu. Potem pojawił się Lean, doskonałość operacyjna, zarządzanie procesami, zarządzanie projektami i kwestie ostatnie w ramach zarządzania strategicznego, operacjonalizacja strategii. Także rzeczywiście to doświadczenie już jest wieloletnie. Dużo jest tego, mi się wydaje. Tak, rzeczywiście różne firmy, różne doświadczenia, różne wymagania właścicielskie, które były stawiane właśnie przed taką doskonałością operacyjną, przed linowcami. To jest bardzo dla mnie ciekawe, bo jak teraz powiedziałeś, czyli przechodziłeś przez różne ścieżki, nie tylko powiedzmy w linie, ale też biznesowe. No i chyba z tego chciałem zacząć, bo teraz powiedziałeś już trochę taki spoiler, jeżeli chodzi o twoje życie w biznesie, ale moje pierwsze pytanie brzmiało tak, jak się zaczęło twoją historię z Leanem? Czy jak był pierwszy raz, który słyszałeś o Lean? Bo dzisiaj już możemy powiedzieć, że jesteś osobą, która w organizacji się zajmuje. Oczywiście supply chain, zarządzanie strategiczne, ale też bardzo mocno w ostatnich latach to się zajmowałeś wprowadzeniem Lean Manufacturing i wprowadzeniem metodologii Kaizen w firmach. Ale jak teraz powiedziałeś, od samego początku nie byłeś w Leanie, zacząłeś w sprzedaży. To jak była ta historia, która cię wprowadziła do Leana? Wbrew pozorom, na początku, pamiętam jak dziś, szczerze mówiąc, kiedy pierwszy raz się zetknąłem z takimi praktykami leanowymi, Kaizen, ciągłym doskonaleniem, wówczas pracowałem, to była firma duża, międzynarodowa organizacja z polskim oddziałem i byłem wtedy szefem Departamentu Supply Chain. I rzeczywiście mieliśmy pierwszą prezentację dotyczącą tego podejścia, tego systemu ciągłego doskonalenia, jakie w tej firmie było wdrażane, także i w Polsce. To było gdzieś około 15 lat temu i pamiętam, że po pierwszej prezentacji tego podejścia ja w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi. Znaczy, po pierwsze, nie bardzo wiedziałem, o co chodzi osobie prezentującej, co chce nam przekazać, a po drugie, nie byłem w stanie zdefiniować korzyści, jakie będę miał po wdrożeniu czy po uruchomieniu tych praktyk leanowych. Także na początku ten pierwszy kontakt z Leanem, z Kaizenem był taki nieoczywisty, powiedziałbym. Czy to byś powiedział, że to był taki opór na zmiany, czy bardziej, że
nie wiedziałeś, o co chodzi i chciał się upewnić, że to, co słuchasz od tego pana, czy z tej pani, to coś daje organizacjom. Ja zawsze byłem otwarty na zmiany, także to nie była kwestia braku chęci wejścia w nowy temat, tylko nie bardzo wiedziałem, jak to ma mi ułatwić pracę. Czyli z założenia przyjmowaliśmy, że takie podejście dotyczące budowania kultury ciągłego doskonalenia ma nam poprawić pracę, stworzyć sytuację, żeby nasze procesy przebiegały lepiej i tak dalej. Na początku nie potrafiłem znaleźć przełożenia, ale pamiętam taki moment rzeczywiście, który mnie przekonał do Lino. Była jakoś dyskusja w ramach naszego departamentu supply chain, w jaki sposób spowodować, aby wszystkie działy, pracownicy w tych działach działali w jednym kierunku, aby ten ich wysiłek był ukierunkowany na realizację wspólnych celów. I wtedy rzeczywiście wróciłem pamięcią do tych materiałów, do tych prezentacji i znalazłem w tych materiałach to, czego potrzebowałem, prawda? Czyli spotkania operacyjne, kiedy uzgadniamy, kiedy prowadzimy komunikację, uspójniamy informacje, zarządzanie poprzez KPI-e, które wskazują kierunki działania, cele. Także na początku, tak jak wspomniałem, nie do końca byłem przekonany, ale później rzeczywiście w miarę upływu czasu i poznawania tych praktyk i uruchamiania pierwszych tych praktyk linowych, kaizenowych, no to przekonanie było pełne i wtedy już podpisywałem się dwoma rękami. Byłem ambasadorem, można powiedzieć, takiego podejścia. Dzisiaj już tak możemy powiedzieć. Zdecydowanie tak. Ale na początku nie było to oczywiste. To być może jest jakieś takie pełne doświadczenie dla osób, które zaczynają swoją drogę z Lean z Kaizen, że na początku bardzo ważne jest, żeby wiedzieć, po co my to robimy, jaki jest tego cel, jaka jest korzyść. To jest dla mnie bardzo ciekawe, bo ja się na przykład spotykam z takimi firmami, menedżerami bardziej, które mnie zapytają, no ale to jest powiedzmy proste, czy oczywiście może nam się wydarzyć, że ludzie będą naprzeciwko, albo że jak Wojtek w twoim przypadku, nie do końca wiedzą, co to daje i po co to robimy. I wracając do tego twojego doświadczenia na początku, i które też było z tej strony, że nie do końca na początku, no po co to robimy, a później już jesteś ambasadorem. I jakie by były moje pytanie brzmi tak, jak do tych menedżerów, czy do tych dyrektorów powiedzmy, przekonać ich do wdrożenia tych praktyk, albo inaczej, jak przekonać tych ludzi, które na początku nie wiedzą do końca, żeby oni wierzyli, że to coś daje. Czyli jakie są te, powiedzmy, takie tips dla tych dyrektorów, które byś powiedział, że fajne wprowadzić na samym początku, żeby wprowadzić taką metodologię, żeby ludzie wierzyli w takiej metodologii, bo na przykład w tym przypadku tak było, no, że na początku nie wiem, a co się wydarzyło w trakcie, że później już powiedziałeś, dobra, rozumiem, róbmy to, idziemy do przodu. Temat jest dosyć szeroki, bo na pewno w tej organizacji międzynarodowej mieliśmy trochę ułatwioną drogę, ułatwioną sytuację, bo to jest organizacja międzynarodowa, która już korzystała z pewnych doświadczeń. Polska była kolejnym krajem, gdzie takie praktyki były wdrażane. Natomiast mamy świadomość, że inaczej jest w przypadku firm, które są na przykład typowo polskie i nie mają takich doświadczeń, nie mogą od kogoś te doświadczenia wziąć, skorzystać, także muszą jakby tą drogę rozpoczynać na początku. Według mnie bardzo ważne jest na początku, żeby z zarządem, z dyrektorami powiedzieć sobie wyraźnie, czego my oczekujemy od tego działania, jakie są nasze oczekiwania, jakie są obszary, w których chcemy te praktyki Lean Kaizen uruchamiać, no bo czasem to nie może być cała organizacja, na przykład jest duża. Tak jak ja wspominałem, pracowałem w dużych organizacjach zatrudniających po kilka tysięcy osób, posiadających wiele zakładów. W skrajnej sytuacji, czy w skrajnym przypadku mieliśmy ponad 100 lokalizacji w kraju. Także trudno znaleźć jeden sposób podejścia dla wszystkich sytuacji. Inaczej działamy, gdy mamy jeden zakład produkcyjny i wszystkich pracowników skupionych w jednym zakładzie i niech będzie ich 200 czy 300, a inaczej, kiedy mamy 7000 osób, którzy pracują w 100 miejscach w Polsce. No, także te wyzwania wtedy są jakby inne i ten początek wtedy wygląda inaczej. Na pewno na początku ważne jest, żeby uzgodnić z zarządem, z dyrektorami,
czego oczekujemy, jaki jest nasz cel, co chcemy osiągnąć, zakotwiczyć to w strategii na przykład, prawda? Czyli nawet jeśli my nie jesteśmy przekonani, pracownicy na początku nie są przekonani, no to mamy ten argument, że to jest element strategii, że my poprzez te działania linowe wspieramy realizację naszej strategii. Oczywiście bardzo ważne jest w którymś momencie stworzenie pewnego takiego mechanizmu ułatwiającego pracownikom zrozumienie, na przykład wizyty benchmarkurowe. To wszystko, co można nazwać takim change modelem, prawda? Czyli zbudowanie pewnego pomysłu. Jest wiadomość, jak inni robią, tak? Jak inni robią, czyli to jest komunikacja taka wewnętrzna, że oto uruchamiamy, ale też potem komunikacja z tego, co już zrobiliśmy. Bardzo przydaje się rozwiązanie pokazania pierwszych sukcesów, czyli pokazania przed i po. 5S jest takim bardzo wdzięczną praktyką, która w sposób bardzo łatwy i wizualny można pokazać efekty pracy pracowników. Pokazać dane pomieszczenie przed i dane pomieszczenie po. Czasem, w zależności od tego, jakiego poziomu startujemy, ta zmiana jest bardzo istotna. Nawet do osiągnięcia takich wyników, nie powiedziałbym szybkich, bo nie chcę powiedzieć, że 5S to jest element do wykonania szybkich Ale podstawowa wyników. to jest praktyka. Ale o to chodzi, że to jest podstawowa praktyka, która już ci pokazuje, no słuchaj, możesz z tego się korzystać, żeby twoja praca była bardziej efektywna, aby zobaczyć te wyniki od razu, tak? Tak. 5S oczywiście to nie jest tak, że go wdrażamy, żeby ładnie było w magazynie, czy na warsztacie, czy w laboratorium, czy w biurze. 5S wdrażamy po to, żeby w konsekwencji poprawić warunki pracy i bezpieczeństwo pracy pracowników, ale przede wszystkim, żeby zwiększyć efektywność pracy, skrócić czas poszukiwania części zapasowych, czas mobilizacji. Mieliśmy takie rozwiązania właśnie, kiedy istotne było dla nas, dla mobilnych zespołów poruszających się samochodami, szybki wyjazd w celu na przykład usunięcia awarii. I wtedy ten czas odnalezienia niezbędnych części zapasowych, wyposażenia sprzętu jest istotny. No i poprzez odpowiednio skonfigurowanie magazynu, poprzez organizowanie w oparciu o praktykę 5S, skracaliśmy czy ułatwialiśmy szybkie odnalezienie niezbędnych części zapasowych czy wyposażenia i skrócenie czasu mobilizacji i wyjazdu danej brygady do wykonania zadania. To oczywiście też jest bardzo ważne, obok tego pokazywania przed, po i pierwszych korzyści, jest maksymalne włączenie zespołu. I tutaj myślę, że podzielę się takim doświadczeniem, że nie jest dobrym pomysłem, aby rozpoczynać działania linowe od zatrudnienia 5 linowców albo zbudowania działu, gdzie zatrudniamy osoby specjalizujące się w Lean. Ja w organizacji bardzo stosunkowo dużej, tak jak wspominałem, zatrudniającej 7000 osób, na początku miałem tylko 2 etaty dedykowane w 100% do tego działania. To nie jest dużo. To nie jest dużo, bo podjęliśmy taką decyzję, że my maksymalnie chcemy zaangażować naszych pracowników. Czasami, to jest ciekawe, bo czasami firmy zapytają, no słuchaj, nie chcę zacząć robić działania linowe, aż do momentu, kiedy nie będę miał oddział linowy i kilkanaście osób w Leanu, czy nie kilkanaście, chyba kilka osób w Leanu. Z twojego doświadczenia mówicie bardziej nie, że zacząć zrobić z ludźmi, bo ja czasami też to widzę, że kiedy masz oddział Lean, to osoby z zespoły naturalne, tak powiedziane, to nie są włączane w ten sam sposób. To wszystko jest tak przekazane do Leana. Lean prowadzi swoje działania pod metodologią, ale później te zespoły chyba nie są do końca włączone w tym trzecim punkcie, który powiedziałeś. Nie czują się właścicielami. Rzeczywiście według mnie kluczowym w przypadku budowania zespołu linowego, szeroko rozumianego jest pewna kombinacja 3 rzeczy. Z jednej strony rzeczywiście te osoby dedykowane w 100% do tych praktyk. Tutaj jeszcze raz powtarzam, to nie musi być armia ludzi, wystarczy być może 1-2 etaty na początku. Druga grupa, no to są pracownicy, ale tym pracownikom trzeba na początku zdefiniować ich rolę. Jaka będzie rola tych pracowników? Ja miałem zdefiniowane kilka ról, które przypisałem do pracowników i tak tym pracownikom też
te kompetencje budowaliśmy w ramach tej roli. Mieliśmy osoby, które wspierały proces wdrożenia, ale też były osoby, które wspierały proces potem utrzymania. Jedne się specjalizowały w standaryzacji bardziej osoby, drugie się specjalizowały bardziej w problem solvingu, ale cały czas to byli nasi pracownicy, którzy obok swoich normalnych działań wykonywali te działania. A dedykowaliście jakiś część swojego czasu? Czy jak to robiliście Tak, wtedy? tak. No, To jakiś procent, tak? Tak, określaliśmy z przełożonym, że ta czynność, czy to zaangażowanie będzie zajmowało 5-10%, na przykład, nie wiem, 2 razy w tygodniu po 2 godziny, prawda? Okej. Albo w innym układzie, tak żeby przełożony wiedział, że obok tych codziennych zadań pracownik wykonuje też zadania dodatkowe. No i trzecia jakby taka rola, no to są doradcy, konsultanci zewnętrzni, którzy według mnie są szczególnie istotni na początku działania, kiedy z mojego doświadczenia ta praca z konsultantem ma znaczenie na początku, bo wypracowujemy wtedy pewne standardy, pewne podręczniki, które zostają w organizacji. Następuje pewien transfer wiedzy do organizacji, do tych pracowników właśnie, o których wcześniej powiedziałem. I mając w którymś momencie zbudowano zespół, ten kręgosłup linowy, składający się z pracowników dedykowanych, ale w większości z pracowników, którzy wykonują te zadania obok swoich codziennych zadań, plus do tego transfer kompetencji, przygotowane standardy, przygotowane podręczniki, jesteśmy w stanie potem realizować działania wdrożeniowe samodzielnie. Tak. Także to musi być pomysł. Na początku musi być pomysł, jak my do tego chcemy podejść. I no, nie da się wymyślić jednego rozwiązania. Na przykład pamiętam projekt, który robiliśmy wspólnie, powiedzmy, już kilka lat temu, że dokładnie tak było, czyli robiliśmy wtedy takie wspólne działanie, żeby zdefiniować standard razem, a później z tym podręcznikiem to był już moment, żeby oddać trochę pałeczkę i powiedzieć, dobra, taki jest standard, który zbudujemy razem, a teraz już firma jest w stanie rozwijać dalej w innych obszarach, tak, żeby już działało. Ale to było kluczowe wtedy też dla organizacji, żeby zrozumieć, dobra, my robimy coś, ale potrzebujemy jakiś punkt widzenia od zewnątrz, żeby zrozumieć, no jak powinno to wyglądać, powiedzmy, no tak idealnie, no, czy teoretycznie. No to w takim razie, oczywiście chcę powiedzieć, że nie zapłaciłem Wojtka, żeby tak powiedział, żeby było jasne, ale to prawda, że to te 3 punkty, czyli które powiedziałeś, tak, czyli tam są kluczowe. Pierwsze, że zaangażowanie zarządu, to powiedzieliśmy, czyli drugi, żeby robić takie działania, które pokazują zespołowi, że można dostać jakieś wyniki, można osiągnąć jakiś komfort pracy na podstawie różnych metodologii Lean. No i trzeci, zaangażowanie zespołu, tak? I zaangażowanie ludzi, pracowników w pewnym procent czasu, czyli nie zbudowanie armia, powiedzmy, linowców, ale bardziej pomóc z linowcami, ewentualnie firma zewnętrzna plus pracownicy, które powiedzmy dają swój czas raz w tygodniu, 2 razy w tygodniu, już jest określony na Lean, no, które wtedy zbuduje taki model, który pomaga we wdrożeniu. Dla mnie jest jeden punkt, Wojtek, który jest bardzo dla mnie ciekawy, bo no, ty jesteś osobą, która ma doświadczenie w różnych poziomach, tak? Czyli w poziomie, jak mówię, z operatorami, z tym liderami, z menedżerami i z CEO albo z osobami, które są na zarząd. I jeden z punktów, które mówiliśmy, to jest, że ten, powiedzmy, taki commitment strategiczny, tak? Czyli żeby zarząd się zobowiązywał do tego, że to jest projekt strategiczny i że to jest kluczowe. Pytanie, które czasami się spotykam, to jest, dobra, jak mogę, ja jestem na przykład, nie mówię, że jestem na poziomie zarządu, ale jestem manager Lean, to jak mogę powiedzmy znaleźć to zobowiązanie od CEO albo od zarządu, czyli jakie kroki ja jako osoba, która się zajmuje Lean, bo nie jestem, powiedzmy, zarządu, jestem w jednym obszarze, mogę robić takie kroki, żeby dostać to zobowiązanie od zarządu czy od CEO firmy, w twoim zdaniem? Mnie się wydaje, że po prostu trzeba siąść z zarządem, członkami zarządu czy z prezesem. Jeśli jest zainteresowanie oczywiście na początku zarządu praktykami ciągłego doskonalenia i powiedzieć sobie tak, po pierwsze, że nie jesteśmy w stanie wdrożyć praktyk ciągłego doskonalenia w całej organizacji. Mówię o dużych organizacjach. W całej organizacji w tym samym czasie we wszystkich jednostkach.
Należy znaleźć pewien klucz, który chcemy, według którego będziemy działać. Czyli musimy zadać pytanie zarządowi, co cię boli w tym momencie? Gdzie są twoje wyzwania? Czy wyzwania są po stronie kosztów, prawda? Nadmierne koszty albo potrzeba przyjrzenia się strukturze kosztów, zarządzania tymi kosztami, albo może struktura przychodów. Na przykład dwie spółki się połączyły, jest potrzeba zoptymalizowania pewnych procesów, uzyskania pewnej synergii. Także oczywiście na początku jest bardzo istotne rozpoznanie, co boli, jaka jest potrzeba, jakie jest wyzwanie w organizacji. To jest pierwsza rzecz. Druga, na pewno powiedzenie sobie, że wybierzmy sobie obszary na początku, które są najistotniejsze z naszego punktu widzenia. Czyli wybierzmy sobie obszary te, gdzie widzimy, że te korzyści będą największe. Po trzecie, zacznijmy od pewnej takiej analizy potencjału. Czyli nie zakładajmy a priori, że tam będzie korzyść, tam będzie poprawa, tylko dokonajmy pewnej analizy. Wejdźmy w ten obszar, zróbmy wywiady, popatrzmy na tę strukturę kosztów, popatrzmy, z czego to koszty się składa, popatrzmy na praktyki, porównajmy się z innymi zakładami i po prostu wyliczmy w którymś momencie, na przykład, że ta struktura naszych kosztów po wprowadzeniu pewnych praktyk mogłaby być na poziomie takim i takim. Bo nic nie przemawia do zarządu, jak po prostu liczby. Kiedy jesteśmy w stanie powiedzieć, w wyniku tych działań jesteśmy w stanie ten proces odchudzić, na przykład o taką ilość pieniędzy, która jest do odzyskania, czyli ograniczyć koszty. I taka analiza potencjału wyliczona konkretnie, no to jest dosyć duży argument dla zarządu, żeby rzeczywiście dać zielone światło na rozpoczęcie działań wdrożeniowych. To mi się wydaje, że jest bardzo, bardzo istotne. No a potem już jest... To jest taki z naszych zasad Kaizen, powiedzmy, żeby rozmawiać z liczbami, tak? Żeby pokazać fakty, co moglibyśmy uzyskać, bo ja też tak uważam, że kiedy rozmawiamy z osobami, które są na takiej pozycji jak zarząd czy jako CEO, to prawda, że jeżeli możemy zawsze rozmawiać o twarde liczby biznesu, czy to koszty, czy to jakieś inne tematy związane z terminowością, czy jak jakość, ale że wynoszą jakąś efektywność i rentowność biznesu, no to zawsze będzie złapać powiedzmy zobowiązanie zarządu czy biznesu, tak? I to fajne to, co mówisz, bo to jest tak, że najpierw analizujmy, ale nie róbmy od razu bez planowania, tak? Że najpierw spróbujmy analizować, co się dzieje w tym obszarze, jakie są potencjały, co możemy uzyskać, pokazujmy zarządu czy osoby, które zarządzą firmę, żeby dostać ich, powiedzmy, zobowiązanie, że chcemy robić, że zgoda, dokładnie, tak? Bardziej mi się rodzi pytanie też, bo dużo chyba z naszych widzów są osoby, które nie mają chyba dostępu do CEO na przykład, albo dostępu do zarządu, które na przykład nie mogą siedzieć z nim w jednym dniu albo jutro i rozmawiać o tym. Co w takim przypadku byś polecił tych osób? Jak do tego podejść? Na pewno trzeba uważać na taką sytuację, żeby nie wdrażać praktyk ciągłego doskonalenia Lean Kaizen tak jakby z boku. Czyli biznes idzie jak idzie, a my z boku sobie coś tam robimy. To zawsze będzie skazane na niepowodzenie. Jeśli rzeczywiście nie jest tak, że chcemy to zaszyć gdzieś w strategii firmy, w decyzji zarządu, wręcz czasem w uchwale zarządu uruchamiające na przykład jakieś działanie, to różne są praktyki w tym zakresie. Warto rozmawiać wówczas, w mojej ocenie, z mojego doświadczenia, z kierownikami operacyjnymi, czyli z osobami, które zarządzają w danym obszarze, nie wiem, z kierownikiem produkcji, z kierownikiem magazynu, które zarządzają pewnymi zespołami, pewnymi obszarami i pokazywać im pewne rozwiązania, które są możliwe do wdrożenia i efekty czy korzyści, jakie oni uzyskują. Wtedy to jest trochę podejście tak, może nie top-down, tylko z bottom-up, czyli pojawia się pewna, jeśli to uruchomimy w jednym obszarze, w drugim obszarze, w trzecim obszarze, to zaczyna to trochę iść do góry, prawda? No bo jeśli
kierownik produkcji uruchomił strukturę spotkań operacyjnych u siebie, no to potem siłą rzeczy pojawiają mu się pewne tematy zgłoszenia, z którym on powinien pójść wyżej, prawda? W ramach wychodzenia, eskalacji pewnych tematów na wyższy poziom. No i wtedy pojawia się naturalne zapotrzebowanie, żeby na tym wyższym poziomie też te spotkania operacyjne się pojawiły. Także to podejście od dołu też jest możliwe. Oczywiście to trzeba trafić też na kierownika danej jednostki, który jest odpowiednio przygotowany, chętny, zna, może się zapoznał gdzieś kiedyś. To też jest sposób, prawda? To jest sposób, żeby zacząć od dołu i po prostu robić pracę, ale nie robić z boku, tylko robić razem z tym kierownikiem. Dokładnie, to prawda, że zależy bardzo od osoby, która masz jako kierownik, ale dokładnie mam takie samo zdanie, jak powiedziałeś, Wojtek, czyli że dobra, jeżeli jestem osobą, która mogę, powiedzmy, rozmawiać z zarządem i powiedzieć, co powinno być zrobione i odpowiadać na jego potrzeby, to jak najbardziej, ale jeżeli nie mam tego, róbmy jakieś działanie, które są związane ze strategią, przynajmniej z kierownikiem operacyjnym, że wiemy, że dla niego są takie kluczowe działania do rozwoju firmy w kierunku strategii. Jeżeli masz sukces w tym, ktoś będzie zauważył. Zawsze mam takie zdanie, że ci nie zarząd od razu to będzie ten kierownik operacyjny, bo jeżeli masz sukces w liczbach, jeżeli masz sukces w biznesowych wskaźnikach, czy operacyjnych nawet wskaźnikach, ktoś będzie zauważył i będzie chciał się dowiedzieć, jak to robiłeś. Jaki był ten sposób, że uzyskałeś, nie wiem, jakiś wzrost efektywności, czy jakiś wzrost w jakości. I to wtedy jest dla mnie taki też naturalny sposób chyba, żeby trochę się od czasu do czasu spotkać z tymi osobami, pokazać, jak to robiłeś, żeby przekonać ich, że te działania wynoszą coś dla biznesu, tak? Ale to, co chciałem cię zapytać kolejne, Wojtek, to jest, że oczywiście, że jesteś osobą, która była w różnych biznesach, w różnych sektorach. I byłeś i w sektorze prywatnym, i w sektorze publicznym, powiedzmy, tak? I było dla mnie to jest bardzo ciekawe zrozumieć, jakie widzisz różnice, tak? I wyzwania w tych sektorach, bo nie jest to samo, kiedy mówimy o firmie, która jest zarządzana przez właściciela prywatnego, powiedzmy, która ma swój biznes i to rozwija dalej, a firma, która jest powiedzmy publiczna, czy zarządzana przez państwa, albo ma dużo z tych akcji ze Skarbu Państwa. Jakie widzisz z tym różnice? Bo ty żyłeś w jednym i w drugim świecie. Na pewno w organizacjach, wydaje się, że w organizacjach międzynarodowych czy przedsiębiorstwach międzynarodowych jest chyba troszkę łatwiej, w związku z tym, że pewne działania, pewne praktyki są realizowane centralnie i dostajemy pewne wsparcie, prawda? Są wypracowane standardy, są wypracowane podręczniki i są dedykowane osoby, które pomagają w rozpoczęciu tej przygody, tej podróży. Oczywiście z kolei w przedsiębiorstwach, które na przykład były kiedyś państwowe i stały się prywatne w wyniku zmian, no z kolei jest największy potencjał, nie ma co ukrywać, no bo to są przedsiębiorstwa, które działały w określony sposób, miały określoną organizację pracy i tutaj na pewno możliwość uzyskania efektów w wyniku optymalizacji i standaryzacji pracy, no trzeba szczerze powiedzieć, są największe. I to jest na pewno, ten efekt jest możliwy do uzyskania bardzo szybko, ale i też bardzo wyraźnie. W przedsiębiorstwach prywatnych, kiedy mamy wyraźnie zdefiniowanego właściciela, tutaj wyraźnie jest ukierunkowanie na efekt, prawda? To oczywiście bardzo jest ważne, że my tutaj poprawiamy, tam badamy, analizujemy i tak dalej. No dobrze, ale na końcu musi się kasa zgadzać, prawda? Czyli jeśli inwestujemy pieniądze, no to ten zwrot inwestycji musi być też określony. Także oczywiście musimy pamiętać, że te wszystkie działania, które są realizowane w ramach Lean-u, na nie składają się różne rzeczy, ale w konsekwencji na końcu cel jest jeden, zwiększenie efektywności pracy. I to trzeba wyraźnie powiedzieć, że nie wdrażamy Lean-a dla Lean-a,
tylko wdrażamy Leana po to, żeby nam uprościł, po to, żeby nam naszą pracę zoptymalizował maksymalnie, a w konsekwencji zwiększył efektywność naszej pracy. Czy to wyrażoną w poprawie pewnych wskaźników jakościowych, czy to poprawiając wskaźniki ekonomiczne, takie twarde, które da się po prostu policzyć. Także różnice są i ważne jest, żeby rzeczywiście znaleźć ten klucz. I wracam do tego, co powiedziałem na początku, co boli, jakie jest wyzwanie, jakie jest oczekiwanie zarządu, co chcemy zrobić, jaki chcemy uzyskać efekt. Też musimy pamiętać, że ten efekt nie jest możliwy często do uzyskania po 2-3 miesiącach. Czasem te działania Potrzebuje czasu. potrzebujemy 2-3 lata, żeby pokazać bardzo te cele, które sobie zrealizowaliśmy, założyliśmy. Też z tym, co powiedziałeś teraz, czyli te różnice między tymi firmami, to jest jedna, które mi się wydaje, że to jest wspólne, tak? Czyli czyli zrozumieć, co boli i znaleźć te potrzeby, które ta firma ma ze strony strategicznej albo ze strony operacyjnej, to już zależy z priorytetów. No, ty, Wojtek, jesteś specjalistą, czy powiedzmy ekspert w zarządzanie strategiczne. I rozumiem, że to jest jeden z obszarów, który bardzo mocno wchodzi w to, czyli jak zdefiniować te priorytety strategiczne w takich firmach. Nie warto, czy to firma prywatna, czy to firma publiczna, ale pytanie dla mnie jest, jak zarządzanie strategiczne ma wpływ na takie firmy jak prywatne, na takie firmy jak publiczne i jak podejdziesz do tych firm albo do tych zarządów, do tych osób, właścicielów, żeby przekonać, no, jak ważne jest na przykład wdrożyć Lean czy Kaizen w obszarach operacyjnych czy w różnych obszarach. Ja może tutaj posłużę się konkretnym przykładem. Może taki jeden faktycznie zrealizowane wdrożenie praktyki Lean w dużym przedsiębiorstwie, które przeprowadziło tą transformację Lean, bo mi się wydaje, że na tym przykładzie będzie najłatwiej to powiedzieć. Pierwsze działanie, które zdecydowaliśmy, które podjęliśmy, ono oczywiście było poprzedzone tym, że ze strony zarządu było pewne przyzwolenie, żeby zacząć myśleć o wdrożeniu praktyk ciągłego doskonalenia. Pojawił się nowy właściciel, bo to było przedsiębiorstwo, które zostało, gdzie by nastąpiła zmiana właściciela i dla nowego właściciela wydawało się oczywiste, że w przedsiębiorstwie muszą się znaleźć pewne praktyki, które powodują, że przedsiębiorstwo cały czas się zmienia, cały czas się doskonali. Tego w organizacji nie było. Czyli mieliśmy na początku dobry moment startu, że ze strony nowego właściciela, co za tym idzie zarządu, było pewne przyzwolenie na to, żeby poszukać pewnego podejścia, pewnego działania, które stworzy w organizacji mechanizmy ciągłego doskonalenia. I to był pierwszy krok. Drugi krok to było określenie obszaru, gdzie my chcemy z tymi działaniami, wdrażaniem tych praktyk ciągłego doskonalenia Lean, Kaizen rozpocząć, bo przedsiębiorstwo było duże, miało wiele linii biznesowych, wiele oddziałów, lokalizacji, stąd rozpoczęcie działań we wszystkich. Mówimy o rozproszonej organizacji. Rozproszonej organizacji, gdzie mamy tych jednostek organizacyjnych, w tym wypadku było ponad 100. Także tutaj należało zdefiniować, jakie praktyki, w jakich obszarach chcemy uruchamiać. Później była, jak już wiedzieliśmy, w jakich obszarach, jakie praktyki, no to chcieliśmy ocenić, no dobrze, ale co nam to da? Czyli to przeprowadziliśmy pewną analizę potencjału, czyli określiliśmy sobie potencjalne efekty tego działania w tych obszarach. To były wyliczone konkretne kwoty, które byliśmy w stanie uzyskać poprzez wprowadzenie pewnych standardów pracy, zmianę organizacji pracy. To było bardzo ważne, bo ono pokazało na cyfrach potencjał, jaki tkwi w organizacji, który jesteśmy w stanie uzyskać, czy jesteśmy w stanie po przeprowadzeniu jesteśmy w stanie uzyskać. To rozumiem, że było poprzez metodologię Value Stream Analysis, coś takiego robiliście, czy korzystaliście z czegoś innego? W tym wypadku my skorzystaliśmy z doradcy zewnętrznego, który poprzez wywiady, które były realizowane w tych wybranych miejscach, które zdecydowaliśmy sobie i poprzez analizę porównawczą, czyli jesteśmy przedsiębiorstwem, my robimy tak, a best in class
robi tak. Czyli analiza porównawcza, no, zostało wyłapane pewne różnice, które Okej. stworzyły pewien potencjał. Oczywiście to jest potencjał zawsze, prawda? To nie jest tak, że ten potencjał jesteśmy w 100% w stanie później zrealizować, ale on już pokazywał pewną możliwość, prawda? My jesteśmy tu, a rynek jest, czy konkurencja jest tutaj. Na podstawie tego raportu z analizy potencjału została podjęta decyzja, dobrze, spróbujmy, ale znowu została podjęta decyzja według mnie bardzo dobra, zróbmy pierwsze działania, ale pilotażowe. Czyli zweryfikujmy w wybranych tylko lokalizacjach, to było konkretnie kilkanaście lokalizacji wybranych, i spróbujmy te praktyki, czy wdrożmy te praktyki ciągłego doskonalenia, wybrane praktyki w wybranych lokalizacjach i zobaczmy, jakie to przyniesie efekty. I rzeczywiście zaplanowaliśmy te działania na kilka miesięcy, praktyki zostały określone, lokalizacje zostały wybrane, przy pomocy tutaj doradców zewnętrznych czy konsultantów zewnętrznych, bo nie mieliśmy jeszcze własnych kompetencji. Działania pilotażowe zostały zrealizowane i one obok tego, że zweryfikowały nasze myślenie o tym, o uzyskanych efektach, też pozwoliły na wypracowanie już pierwszych standardów, pierwszych podręczników. Przyjęliśmy takie założenie, że jeśli wyniki pilotażu będą pozytywne, to chcielibyśmy je uruchomić w kolejnych lokalizacjach, ale żeby znowu nie startować od zera, to wykorzystajmy te działania pilotażowe dla przygotowania już pewnych standardów działania, z którymi potem pójdziemy Na te inne, na tak? te inne lokalizacje. Taki model falowy, powiedzmy, tak? Że Dokładnie fala tak. pierwsza to jest pilotaż, a kolejne fali to już rozszerzenie tego, co wypracowaliśmy na pilotażu, tak? Na podstawie tych podręczników czy standardów. Standardu działania. I rzeczywiście tak zostało zrobione. Zostały zrealizowane działania pilotażowe, zostały one podsumowane, przedstawione zarządowi. Zarząd zaakceptował i z drugiej strony też zaakceptował, że w takim razie idźmy z tymi działaniami rozpoczętymi w ramach pilotaży i rozszerzmy to na wszystkie lokalizacje, które sobie określiliśmy, że będą przedmiotem naszego działania. I wtedy przygotowaliśmy plan. On był rozłożony już, z tego co dobrze pamiętam, chyba na 18 miesięcy. I w ramach tych 18 miesięcy, w ramach 4 sprintów, które były 4-5 miesięczne, realizowaliśmy działania wdrożeniowe w oparciu o te standardy, które były poprzednio wypracowane w ramach pilotaży. Tam też przeszkoliliśmy pewną grupę naszych pracowników i tu jest bardzo ważny moment, że rozpoczynając działania wdrożeniowe, my mieliśmy już zbudowany zespół, prawda, który zaczęliśmy budować wcześniej, właśnie podczas tych działań pilotażowych. I tutaj według mnie cały sukces tego działania w dużym stopniu pochodził od tego, że dobrze sobie określiliśmy rolę, jaką poszczególne grupy pracowników miały odgrywać podczas tych działań wdrożeniowych. Zdefiniowaliśmy sobie rolę tak zwanych liderów wsparcia, takich po prostu nazwaliśmy. To była grupa, z tego dobrze pamiętam, ponad 30, prawie 40 pracowników naszych, którzy uczestniczyli w działaniach pilotażowych i my ich przeszkoliliśmy dodatkowo w ramach szkolenia zorganizowanego przez Kaizen Instytut na poziomie praktyka Kaizen. Czyli to była grupa osób, która z jednej strony to byli nasi pracownicy, czyli znakomicie znali nasze procesy, znali lokalizacje, znali specyfikę tych lokalizacji, z drugiej strony uczestniczyli w działaniach wdrożeniowych, pilotażowych, czyli się nauczyli poznali z metodykę, praktyką, tak? tak, poznali metodykę działania, mieli pewną wiedzę teoretyczną pochodzącą ze szkolenia w ramach college, Kaizen College, i mieli też do dyspozycji podręczniki i standardy, które były wypracowane w ramach działań pilotażowych. Czyli ci nasi pracownicy byli w stanie mocno wspierać działania już wdrożeniowe w pozostałych lokalizacjach. To była pierwsza rola, tzw. liderzy wsparcia. Druga rola, którą zdefiniowaliśmy, to była tak zwana grupa ambasadorów. To była grupa z kolei, dobrze pamiętam, około 15 osób, też naszych pracowników, i rola ich była całkowicie inna. Ich rolą nie było uczestniczenie w procesie wdrażania, ich rolą było realizacja procesu utrzymania wdrożonych praktyk. No bo jeśli uruchamialiśmy poszczególne praktyki w poszczególnych lokalizacjach,
to tak naprawdę następnego dnia po wdrożeniu danej praktyki, z tego procesu wdrażania, te lokalizacje wchodziły w proces utrzymania. Należało te praktyki utrzymywać, prawda? Czyli tutaj ambasadorzy realizowali tak zwane wizyty wsparcia, czyli pojawiali się z pewną częstotliwością w tych lokalizacjach i w rozmowie z kierownikami danych jednostek patrzyli, czy te praktyki, które zostały wdrożone, są na właściwym poziomie, być może pewne rzeczy trzeba zmienić, być może pojawiły się nowe potrzeby. Oczywiście była robiona pewna lista kontrolna sprawdzająca jakość tej praktyki, to było punktowane. Pojawił się jakiś plan działania po takiej wizycie wsparcia. To miało na celu cały czas utrzymywanie tej praktyki na takim poziomie, która pozwalała na przynoszenie określonych efektów. I to była Takie sprawdzenie, czy to, co wdrożyliśmy, działa. Jeżeli nie działa, zrozumieć dlaczego, robić plan działania. Dokładnie Taka tak. kontrola po działaniu. Dokładnie tak. I to było robione w ramach tych wizyt wsparcia przez naszych pracowników, przez tą grupę, my ich nazywaliśmy ambasadorów. Ale też była rola, w którymś momencie zaczęliśmy budować rolę zespołów standaryzacyjnych, czyli przygotowaliśmy pewne grupy, kilku zespołów standaryzacyjnych i ich celem było wypracowywanie standardów. Te zespoły pracowały w danych biznesach, czyli znały specyfikę. Była pewna metodyka wprowadzona do tego, że zespół standaryzacyjny składał się tam z 4 stałych członków plus osoby dopraszane do tych zespołów w zależności od potrzeb. Pojawiły się też trenerzy TWI, bo pojawiły nam się pierwsze standardy no i musieliśmy wymyślić dobry sposób wdrażania tych standardów w organizacji. A przypominam, byliśmy organizacją bardzo rozproszoną, prawda? Czyli musieliśmy ten sam standard na przykład wdrożyć w 40 lokalizacjach. Prawda? Nie byliśmy to w stanie zebrać wszystkich pracowników w jednym miejscu, tylko musieliśmy pojechać do nich. No i najczęściej jechał trener TWI. A to robiliście, rozumiem, różne zespoły też, które ma swój ryzyko, tak, że nie wysyłamy te same osoby do standaryzacji albo do nauczenia tą lokalizację. Tak sam zespół jedzie do drugiej lokalizacji, do trzeciej. No rozumiem, że było takie różne zespoły do różnych lokalizacji, czyli to standaryzacja nawet tego zespołu, które się zajmowało standaryzacją. No tak, tych zespołów mieliśmy kilka. Dokładnie. Bo one musiały pochodzić z tych biznesów, czy z tych obszarów działania charakterystycznych, prawda? Także tutaj to było istotne, te zespoły standaryzacyjne, no, można powiedzieć, produkowały standardy, ale które potem musieliśmy je wdrażać. Ale żeby samo wdrożenie było niewystarczające, potem musieliśmy je utrzymywać, te standardy, prawda? No bo one podlegają określonej weryfikacji, zmianie i tak dalej, ale też musieliśmy sprawdzać, czy te standardy w praktyce są stosowane. I to znowu była rola ambasadorów, prawda? Czyli ambasador jadąc na taką wizytę wsparcia, już tak docelowo, miał za zadanie sprawdzić, czy na przykład standard spotkań operacyjnych jest realizowany, czy jest realizowany standard 5S, czy jest realizowany standard w zakresie przestrzegania wypracowanych standardów pracy, czyli w miarę wdrażania kolejnych praktyk w kolejnych obszarach, ta rola, to zadanie dla ambasadora podczas takiej wizyty wsparcia zwiększała się. Ten zakres działań ambasadora się zwiększał. Także tutaj rzeczywiście po tym etapie rozszerzania i wdrażania, no, weszliśmy w ten obszar utrzymania. Czyli w którymś momencie wdrożyliśmy zaplanowane praktyki linowe we wszystkich lokalizacjach, w których to chcieliśmy zrobić i te wszystkie lokalizacje weszły w proces utrzymania i rozwijania, prawda? Czyli to już była rola ambasadorów, prawda? Czyli mówimy tak, że około 40 osób to było lider wsparcia, tak? Tak. Mniej więcej. 15 ambasadorów, Ambasadorzy. tak? I jeszcze mieliśmy zespół standaryzacji. W sumie było około 80 osób. Ale mówimy o firmach, które ma kilka tysięcy osób. Czyli Ale trzeba powiedzieć, że te 80 osób nie są dedykowane etaty, no właśnie, to było tylko to kolejne są pytanie. pracownicy, którzy realizowali te zadania ambasadora i lidera wsparcia obok swoich normalnych, codziennych zadań. O to mi chodzi, żeby zrozumieć skali tego, bo ktoś może myśleć, że prawie 100 osób na Lean albo 80 osób na Lean, ale mówimy, że 80 osób, które nie zajmują się jako cały etat na Lean i to jest na firma, która ma kilka tysięcy osób, tak? Która jest bardzo duża. Etatów w 100% dedykowanych w tym wypadku pod koniec działań było 3 osoby. Czyli 3 osoby to były osoby łącznie ze mną.
3 osoby to były osoby, które w 100% Koordynowali wszystko. koordynowały, tak, no bo to była też należało skoordynować pracę ambasadorów, zaplanować im wizyty, też były aplikacje, które wspierały pracę ambasadorów, no, raporty, rozliczenia, to wszystko należało skoordynować. Także ci nasi, te osoby, oczywiście też to były osoby, które posiadały wiedzę z całego zakresu, czyli znały metodykę zespołów standaryzacyjnych, znały metodykę 5S, spotkań operacyjnych. Czyli te 2 osoby z jednej strony zajmowały się koordynacją wszystkich rzeczy, ale z drugiej strony byli takimi trenerami, bardzo twardymi trenerami, z twardymi kompetencjami dla budowania jakby kompetencji. Często nam się zdarzały sytuacje takie, że musieliśmy powtarzać wdrożenie jakiejś w danej lokalizacji. No bo zespół się zmienił, kierownik się zmienił, coś się zadziało. No to wtedy taka osoba z tego mojego działu była w stanie pojechać do tej lokalizacji i przeprowadzić rewdrożenie Jeszcze tych raz. posiadało odpowiednie kompetencje. Czasami nawet widziałem takie plany czy programy, że taki zespół utrzymywania jeździ do jednego miejsca, obszaru, jakkolwiek to jest jednostka, sprawdza, audytuje, jakkolwiek to chcemy nazywać, na podstawie tego zdecyduje, czy ten obszar potrzebuje takiej szkolenia i przeprowadzenia jeszcze raz ten całe wdrożenie, czy nie. To rozumiem, że to, co mówisz, to jest podobne, tak? Że Dokładnie. zdecydowaliście na podstawie tego, co widzieliście, czy ten zespół wdroży to na danym poziomie. Do każdej wdrożonej praktyki mieliśmy pytania kontrolne, listę kontrolną. Ona składała się najczęściej tam około 20-30 pytań. Odpowiedzi były zero-jedynkowe, czyli tutaj albo jest to realizowane, albo nie jest realizowane. I takim minimum, które stwierdzało, które nam pomagało w stwierdzeniu, że dana praktyka jest utrzymywana na właściwym poziomie, było 75% odpowiedzi pozytywnych. Czyli gdy mieliśmy do czynienia z sytuacją, że ta ocena w ramach tej wizyty wsparcia dla danej praktyki spadła poniżej 75% pozytywnych odpowiedzi, to był sygnał do podjęcia decyzji o rewdrożeniu danej praktyki. Jeśli mieliśmy rzeczywiście taki wyraźny przykład, że to było 60%, no to wtedy decyzja była jednoznaczna. Ustalamy, uzgadniamy z kierownikiem danej jednostki rewdrożenie tej praktyki, no bo mamy za dużo informacji, czy za dużo faktów wskazujących na to, że ta praktyka nie jest realizowana na tym poziomie, który jest oczekiwany. Także to wszystko było w oparciu o konkretne listy kontrolne. To nie było na zasadzie... Fakty, no. Tak, fakty. Liczbę, fakty. To było dyskutowane oczywiście z kierownikiem, potwierdzane. To nie było w oparciu o mnie się wydaje, tylko staraliśmy się Proces wdrożenia. zobiektywizować w oparciu o proces. To słuchaj jeszcze, Wojtek, bo teraz ten case, który opowiadasz, jeszcze chciałem trochę się dowiedzieć, jaki rodzaj działania wdrożyliście, bo mówimy o kilka, powiedzmy, lokalizacji, rozproszonej organizacji. Te pilotaże, które powiedziałeś, że robiliście w kilkanaście tych lokalizacji, jaki rodzaj działania robiliście na początku? My zdecydowaliśmy się w związku z tym, że to było określone przedsiębiorstwo o określonej kulturze organizacyjnej i określonymi oczekiwaniami. No, rozpoczęliśmy od praktyk podstawowych, no bo taka była ocena sytuacji, że tam musimy zacząć od początku. I rzeczywiście zaczęliśmy od praktyk 5S, to były podstawowe praktyki. Potem była praktyka spotkań operacyjnych. I to były 2 podstawowe praktyki, które na początku realizowaliśmy, ale oczywiście 5S dotyczyło wielu obszarów, bo to były i obszary związane, i magazyny, i warsztaty, i pojazdy różnego rodzaju typu, i nawet, to już będzie łatwiej skojarzyć, nawet torby naszych torby monterskie pracowników, którzy się posługiwali. Także to szło w dziesiątki, setki, a nawet można powiedzieć tysiące w którymś momencie miejsc, gdzie z taką praktyką 5S musieliśmy zajrzeć. Oczywiście potem się pojawiły działania w zakresie problem solvingu, czyli to była jakby trzecia praktyka, którą uruchamialiśmy. Ona już była dedykowana dla innej grupy pracowników, no bo problem solvingiem takim, no to zajmowały się... Taki zespół multidyscyplinarny, rozumiem, tak. I później, no
też ta praktyka, o której wspominałem, czyli standaryzacja pracy. I tu były już zespoły standaryzacyjne, które zajmowały się przygotowywaniem standardów dla danych jednostek organizacyjnych i tych standardów rzeczywiście zaczęło powstawać bardzo dużo. Nie? Także to Okej. były podstawowe praktyki. Oczywiście to w tym przedsiębiorstwie, w innych przedsiębiorstwach, gdzie takie działania były też realizowane, no to wdrażaliśmy na przykład praktyki czy działania w zakresie value stream mapping, prawda, value stream analysis, kiedy no, braliśmy dany obszar, daną linię produktową, czy linię przychodową i tam rzeczywiście w sposób taki dosyć szeroki podchodziliśmy i identyfikowaliśmy obszary do optymalizacji. Także tutaj no w tym przykładzie, tak jak powiedziałem na początku, bardzo podstawowe praktyki, ale w bardzo dużej ilości miejsc lokalizacji. Trzeba zacząć od podstawy, Dokładnie tak tak. powiem, kiedy już, bo też rozumiem, to chciałem się zapytać, że jeden z celów strategicznych z tym projektem to był, powiedzmy, kultura, tak, jako kultura Kaizen, ciągłego doskonalenia, ale mieliście też jakiś cel biznesowy, twardo oczywiście. biznesowy, efektywność, coś Były cele tego stylu? biznesowe, teraz jakby trudno mi jest mówić o tych celach, ale one konkretnie były wyrażone w pewnych procentach zwiększenia efektywności pracy pracowników. Ale o to mi chodzi, że taki cel efektywności, na przykład wzrost efektywności, można osiągnąć z takimi działaniami podstawowymi, które jak na przykład to są spotkania organizacyjne, 5G z organizacją miejsca pracy, standaryzacja, problem solving. Czyli tutaj nie mówimy o projekty takie, nie wiem, zmiana jakiegoś sposobu działania w lokalizacji, czy nowa linia produkcyjna, takie RCC. Mówimy o takie podstawy kulturowe bardziej, jeżeli chodzi o zasady Kaizen, do osiągnięcia tych wyników, tak? Tak, bo oczywiście nawet takim standardem pracy można w sposób istotny wpłynąć na efektywność działania pracownika. Nawet najprostszymi standardami, które porządkują pewne rzeczy, organizują pewne rzeczy, na przykład powodują, że brygada wyjeżdżająca w teren wyjedzie z odpowiednimi częściami zapasowymi i odpowiednim sprzętem, który umożliwi jej usunięcie awarii i eliminujemy sytuację taką, że taka brygada po przyjeździe na miejsce stwierdza, że czegoś nie ma, czegoś zapomniała. Albo okazuje się, że awaria jest nie taka i tego nie ma na wyposażeniu, prawda? Także takie stworzenie pewnego standardu wyposażenia chociażby samochodu, który w 99% pozwala na usunięcie awarii, no bo te awarie są bardzo powtarzalne, no to już może wpłynąć w sposób istotny na zwiększenie efektywności takiej brygady, bo ona po prostu jedzie przygotowana, usuwa awarię i nie ma tej sytuacji, że na przykład musi wrócić z powrotem na bazę. I tu nie mówimy o 5 minut. Tak, i często to są przejazdy, tak, idące w dziesiątki minut, jak godzin. Także nawet takimi standardami można wpłynąć na to, że ta efektywność pracy pracowników wzrasta. Standardy dotyczące minimów zapasów utrzymywanych na przykład na magazynie. To też jest pewien standard dotyczący, jak jest magazyn zorganizowany. No, jeśli mamy ten minimum i ono rzeczywiście jest zbudowane na dobrym poziomie, no to można w sposób istotny wpłynąć na to, na obniżenie poziomu zapasów, bo wiemy dokładnie, jaki ten zapas ma być. I też eliminujemy sytuację, że brakuje nam jakiegoś zapasu, jakiejś części zamiennej, która jest istotna. Także nawet takimi standardami pracy można wpływać na zwiększenie efektywności działania. To jeszcze jedno pytanie o ten case, który teraz opowiadać, Wojtek, bo mówiliśmy, że jeden z kluczowych elementów tego projektu to było zrobienie pilotażów, tak? Na te kilkanaście lokalizacji. I robiliśmy te działania, jak powiedzieliśmy, tak, czyli spotkania organizacyjne, 5G, standaryzacja, problem solving. Czy robiliście tak, że te wszystkie działania wdrożyliście w każdej lokalizacji, czy wybieraliście różne działania do różnych lokalizacji, bo chodzi mi o to, że czy robiliście tak, że masowo w każdej lokalizacji robimy te 4 działania i później standaryzujemy, czy żeby różne lokalizacje zdefiniowali standard dla tych różnych działań? W przypadku 5S zdecydowaliśmy się na realizację we wszystkich lokalizacjach, ale dotyczyły one innych obszarów. Czyli w jednym typie obszarów dotyczyły na przykład takich i takich pomieszczeń, a w innych
takich i takich, bo jakby sposób działania tamtych jednostek był inny. Prawda? Czyli powiedzieliśmy tak, 5S tak, ale tu dotyczyły tego, tego i tego, a tam dotyczyły innych obszarów. Spotkania operacyjne nie wszędzie weszły, ze względu na to, że inny był sposób organizacji pracy. W części lokalizacji pracownicy nie spotykali się w jednym miejscu, bo brygady miały charakter rozproszony. Tam szukaliśmy innego rozwiązania, spotkania operacyjne prowadzone za pomocą, szczególnie pandemia nam pomogła w tym, za pomocą komunikatorów. I to rzeczywiście musieliśmy się jakby zaadoptować. Zespoły standaryzacyjne uruchomiliśmy we wszystkich istotnych jednostkach biznesowych, tylko mieliśmy różną ilość zespołów standaryzacyjnych. W jednym wystarczył jeden zespół standaryzacyjny, bo jednostka była mniejsza, a w innych potrzebowaliśmy więcej zespołów standaryzacyjnych, bo ta jednostka była bardziej rozległa i zakres prowadzonych procesów, czy ilość procesów była większa, stąd ta ilość standardów do przygotowania była potrzebna większa. Także w przypadku projektów budowlanych w ogóle zdecydowaliśmy się na całkowicie inny standard. Tam wprowadziliśmy standard takiego szczupłego zarządzania projektami budowlanymi i to w ogóle była jakby inny obszar działania, czy inna praktyka, ale też linowa dotycząca zarządzania projektami budowlanymi, inwestycyjnymi. Czyli zależało trochę z tego, co oczywiście. To tak, nie było tak prosto, jak powiedziałem. Różne działania chyba było w sędzie, bo każdy miał swoje takie charakterystyki, specyfiki. I potrzeby. Innej potrzeby, a różne było chyba w jednym miejscu, albo osobno, bo to było specyfika tego procesu, który nie się dzieje w sędzie w każdej lokalizacji. Dokładnie tak. To jest jeden temat, który teraz przypomniałeś i który jeszcze chciałem rozmawiać, to jest digitalizacja i trochę automatyzacja, bo mówiłeś o te pandemie, o ten sposób też komunikatorów i tak dalej. Już nie chodzę o ten projekt, ale też jak widzisz wpływ digitalizacji, automatyzacji, nawet sztucznej inteligencji dzisiaj, które już bardzo mocno wybrzmi, też w takim rodzaju projektów, które teraz mówimy. No oczywiście świat się zmienia i to w sposób istotny. Pandemia pokazała pewne ograniczenia, ale też stworzyła pewne możliwości. Ja pamiętam, że w momencie, kiedy w 2020, tak, to był 20 rok już tak dawno. Już. Tak. Oczywiście pandemia przyszła szybko i my pewne działania mieliśmy w trakcie realizacji. I oczywiście musieliśmy szybko podejmować decyzje, chociażby jak realizować wizyty wsparcia. Czyli jak ambasador, który jeździł do poszczególnych lokalizacji, jak miał realizować tę wizytę wsparcia w celu oceny poziomu utrzymania danej praktyki. Oczywiście nie mogliśmy doprowadzić do sytuacji takiej, że jechał na miejsce, spotykał się z ludźmi, jeszcze ich gromadzi w jednym miejscu, no bo były pewne ograniczenia co do dystansu społecznego. Nam też zależało, żeby pracownicy nie byli narażeni. No i bardzo szybko przebudowaliśmy ten standard wizyty wsparcia i zbudowaliśmy standard wizyty wsparcia w oparciu o komunikatora. Czyli spotykaliśmy się za pomocą komunikatora, ale oczywiście pewne działania były przygotowawcze do tego, w trakcie, także to było wszystko przygotowane i rzeczywiście zaczęło to działać. To przyniosło określoną też korzyść dla nas, bo byliśmy bardziej elastyczni. W przypadku normalnej wizyty stacjonarnej, tak jak już ambasador jechał, no to jechał. No to była kwestia czasem hotelu, samochodu, kosztów, które się z tym pojawiały. Kierownik tam już musiał być, zespół musiał być, czasem się pojawiały sytuacje, że nie mógł być, bo coś się wydarzyło, ambasador jedzie, kierownika nie ma, co robimy? A w przypadku wizyty takiej online'owej, no, ta elastyczność jest większa. Nawet 5 minut przed mogliśmy zmienić plany. Prawda? Mogliśmy tę wizytę odwołać albo przełożyć na inną godzinę i tutaj wielkiej szkody dla organizacji nie było. Także chociażby z tego powodu zmieniliśmy trochę sposób funkcjonowania. Ale też w którymś momencie stanęliśmy przed wyzwaniem, jak wdrażać na przykład praktykę 5S, nie będąc na miejscu. No i też wykorzystywaliśmy do tego komunikatora, kamerki, które pokazywały. Oczywiście to wszystko wymagało wcześniejszego przygotowania pewnych standardów dla obsługi czy dla pracowników danej lokalizacji, zdjęcia wcześniej. To nie jest tak, że tylko komunikator, ale jakby to podsumowanie, czy nawet ta ocena końcowa wdrożenia 5S w danej lokalizacji, czy na danym pojeździe, była robiona za pomocą kamerki, która
gdzie osoba oprowadzała nas po tym obszarze i pokazywała, jak dany obszar jest zorganizowany. Także to rzeczywiście komunikatory w sposób istotny pomogły i szczególnie w obszarach, w jednostkach czy przedsiębiorstwach o rozproszonej strukturze, one naprawdę mogą wspierać realizację praktyk Kaizen. Oczywiście tu można Czyli pytać, da się, tak? da W się, sensie, że da się. czy ta gęba walk nie oznacza zawsze konieczności fizycznego tam bycia, jeśli są jakieś przeciwwskazania, a z drugiej strony no, taka gęba walk łatwo sobie wyobrazić, jeśli mamy zakład produkcyjny w jednym miejscu, wszyscy są w jednym miejscu. Jeśli tych lokalizacji jest 100, no to od razu za tym pojawiają się ogromne koszty związane z transportem, Tak, z to hotelem. w takim przypadku, który mówisz, na pewno to było, ta elastyczność było taka, powiedzmy, ważniejsza niż bycia na miejscu i zrobić to na miejscu, ale jednak kluczowe pytanie dla mnie, Wojtek, w twoim zdaniu, wolałbyś to robić online'owo, czy robić na miejscu? Wiecie, to według mnie teraz zdecydowanie powiedziałbym i tak, czyli oczywiście wizyty online'owe muszą być przeplatane wizytami stacjonarnymi. Oczywiście jest kwestia proporcji 1:3, 1:4, 1:1, ale oczywiście ta fizyczna obecność ma znaczenie i rozmowa z pracownikami bezpośrednio w miejscu pracy ma znaczenie. Także absolutnie to nie jest tak, że jedno zastępuje drugie, ale jedno uzupełnia się z drugim i mógłbym powiedzieć, na 3 wizyty online'owe, 1 wizyta stacjonarna miejscu. jest prawdopodobnie wystarczające. Oczywiście tam, gdzie dane praktyki stanowią większe wyzwanie, na przykład jest niższy poziom, no to tych wizyt stacjonarnych musi być proporcjonalnie więcej od tych online. No właśnie. To też trzeba do tego podchodzić no, z pewną refleksją. Nie ukrywam, że ja miałem różne doświadczenia z tym i mówiąc się, zależy w moim zdaniu dużo od kultury firmy. Są firmy, które są na tyle, powiedzmy, przygotowane w każdym działaniu albo zorganizowane też w sposób działania z zespołami, że da się robić pewne rzeczy online i dużo załatwić online, ale to prawda, że no, dużo tego zawsze miałem na plusie, kiedy byłem na miejscu, tak? I kiedy byłem w stanie robić warsztaty na miejscu z tymi osobami, bo to prawda, że inaczej się rozmawia, inaczej się robi, ale wyobrażam sobie, że w takiej organizacji, na przykład rozproszoną organizację, która ma dużo, kilkanaście lokalizacji, które trzeba wprowadzić w różnych miejscach, no to takie rzeczy mogą być kluczowe. Wracając jeszcze do tego pytania twojego dotyczące cyfryzacji czy wpływu sztucznej inteligencji, no, według nas, czy według mnie, no, to absolutnie nie da się od tego odejść. Pojawiają się przecież takie aplikacje ułatwiające, nie wiem, proces mining czy RPA, które no, będą trochę zastępowały tradycyjny sposób chociażby optymalizacji procesu, prawda? Kiedy zbieramy ludzi i tam warsztatujemy się nieefektywności. No, proces mining nam ułatwia identyfikację tych nieefektywności i trzeba z tego korzystać. Być może nie jako jedyny sposób szukania nieefektywności w procesach czy identyfikacji ich, ale wspierający. Ale czy jest jakiś jedną, która, ja mówię bardziej w kulturze Lean, tak, czy Kaizen, jakąś jedną digitalizację czy automatyzację, która na przykład korzystasz w firmie dzisiaj albo widzisz, że ma dużo potencjału do wdrożenia działania leanowe, kaizenowe? Mnie się wydaje, że dopiero to wszystko jest przed nami. Mnie się wydaje, że sztuczna inteligencja będzie takim elementem przełomowym, który w sposób istotny wpłynie na to, jak praktyki leanowe będą realizowane. Można sobie wyobrazić spotkania operacyjne, które obecnie mamy w tradycyjnym sposobie. Kiedy mamy tablice, mamy wskaźniki, wskaźniki są z góry zadane, tych wskaźników jest na spotkaniu, powiedzmy, że to dzienne spotkanie operacyjne, analizujemy z obszaru supply chain, nie wiem, terminowość wysyłek, kompletność załadunków, jakość na przyjęciu. I to są rzeczy, które zadajemy sobie z góry, prawda? Czyli te KPI chcemy analizować każdego dnia. Gdybyśmy postawili sprawę inaczej i na przykład wykorzystując sztuczną inteligencję podczas spotkania zadali mu pytanie, bo identyfikujemy na przykład, że mamy sporo problemów
w załadunkach i zadali pytanie: znajdź mi potencjalne powody czy przyczyny wysokiego wskaźnika uszkodzeń ładunku podczas załadunków. Zakładając, że model jest nauczony na naszych danych, może w którymś momencie poszukać pewnej korelacji. Na przykład pomiędzy ilością załadunków, uszkodzeń w załadunkach, a pracownikiem magazynowym, który te załadunki robi. Prawda? My tych danych normalnie na tablicy byśmy nie mieli, no bo by nam do głowy nie przyszło, że musimy te rzeczy obserwować. Czyli jeśli jesteśmy w stanie w którymś momencie odpowiednio nauczyć model na naszych danych i poprzez odpowiednie zadanie, polecenie, podpowiedzi, prompta, zadać mu zapytanie, to on potrafiłby przynajmniej powiedzieć pewną korelację. Mieliśmy największą ilość uszkodzeń na zmianie pierwszej i zebrać te dane z kilku tygodni na przykład i zobaczyć, że zawsze na tej... To się powtarza. Że się powtarza, jest operator tam numer 13 czy numer 14, który pracował na tej zmianie, prawda? I być może z tej korelacji można wyciągnąć kolejne działanie. Sprawdźmy, może rzeczywiście ten wózek widłowy jest uszkodzony, albo ten operator jest jeszcze nie odpowiednio doświadczoną osobą i należy mu poświęcić więcej czasu, żeby takie doświadczenie zdobył. Także to są takie przykłady, które rzeczywiście standaryzacja pracy. No, teraz mamy podejście takie, że mamy przygotowane standardy pracy, ich jest powiedzmy na stanowisku 5 czy 6. Pracownik musi te standardy wszystkie przekartkować sobie czysto w postaci takiej zdigitalizowanej czy papierowej i musi wybrać sobie pewne informacje z tych standardów. Ale wyobraźmy sobie tego typu sytuacje, że mamy te standardy, zbudowaną bibliotekę standardów z całej organizacji naszej, nauczyliśmy nasz model na tych standardach i zadajemy zapytanie: podaj mi w 5 krokach najbardziej efektywny sposób montażu części takiej i takiej. I on sobie przegląda wszystkie nasze standardy, które ma, szczytuje sobie i podaje nam w 5 krokach, jak tą czynność należy wykonać. To nie jest nigdzie napisane w żadnym z tych standardów. On po prostu pobrał sobie informacje ze wszystkich tych standardów i zebrał informację dla nas bardziej przydatną. Także mnie się wydaje, że to oczywiście, co do tej pory się wydarzyło w zakresie cyfryzacji, automatyzacji, RPA, proces mining, no to dopiero chyba była taka przystawka do tego, co według mnie w zakresie sztucznej inteligencji możemy się spodziewać i według mnie i w obszarze supply chain, w każdym innym obszarze produkcyjnym ta sztuczna inteligencja będzie wykorzystywana w większym zakresie i dobrze. To prawda, że dopiero się zaczyna w ostatnich latach. I jedno z elementów, które powiedziałeś, bardzo ciekawe dla mnie, to są te analiza danych, korelacje między danymi, żeby zrozumieć, co może być nie tak, albo co idzie ok też z drugiej strony. Niestety widzę, że jeden z punktów, które chyba brakuje w różnych firmach, to jest, że wszystko, co mówimy, to się opiera na danych. I czasami te dane nie są do końca jeszcze w dzisiejszym dniu w firmach uzyskane w sposób, który chcielibyśmy. I że jest dużo braków z tym, co potrzebujemy, z tego, co system nam daje. Tak? Że bardziej my pracujemy dla systemu, a system nie pracuje dla nas w zbieraniu danych. I to dla mnie jest ten pierwszy kluczowy krok, bo tylko kiedy już te dane są prawidłowo zbierane, kiedy już system działa dokładnie, to dopiero wtedy sztuczna inteligencja czy digitalizacja jest w stanie zbierać te dane i pokazać różne korelacje w dobry sposób, bo jeżeli nie, może być taki moment, że ja już nie wiem, czy to, co system mi pokazuje, jest prawidłowo i dokładnie to co się dzieje w systemie się dzieje na rzeczywistości, czy jednak nie wierzę w tym, bo wiem, że nasze dane w naszej firmie nie do końca są zbierane jeszcze w sposób, który jest optymalny na przykład. Tak? Czyli ten pierwszy krok, mi się wydaje, że jeszcze nie robiliśmy do końca. Są firmy, które chyba tak i ja na przykład byłem w firmach, które mają takie zbieranie danych bardzo jakościowo w najwyższym poziomie, ale niestety dużo firm jeszcze nie do końca czują się dobrze w tym, że te dane zbierane są nieprawidłowe, nie prawidłowe, ale że zgadzają się z tym, co się dzieje na produkcji czy na obszarze
produkcyjnym. Tak? Jakość danych to zawsze była wyzwaniem, od kiedy pamiętam. No, Także jakość danych to jest zawsze wyzwanie, ale to być może dzięki sztucznej inteligencji to będzie kolejny powód, żeby zadbać o jakość tych danych w organizacji, żeby pilnować, tak. czy ten master data, żeby był na właściwym poziomie, począwszy od wprowadzania indeksów do systemów, a kończąc na terminowym wprowadzeniu pewnych danych przez pracowników. Tak, no to rzeczywiście, jeśli mamy jakość danych złych, no to efekt wykorzystania tych danych będzie zły, nieprawidłowy. Ale no, to być może dzięki tej sztucznej inteligencji też uzyskamy informacje, gdzie te dane są nieprawidłowe, na przykład nie są konsekwentne, albo znowu pewne korelacje. Także myślę, że nawet i w tym zakresie sztuczna inteligencja jest nam w stanie pomóc, chociażby wskazując obszary, gdzie brak na pewnej konsekwencji w jakości danych, prawda? I też można poszukać, no być może właśnie ta osoba, która te dane wprowadzała, zawsze na tej samej zmianie, no te dane są gorszej jakości albo wprowadzane I nieinteligentnie. dlaczego? Dokładnie. I dlaczego, jaka jest przyczyna? Może, że sztuczna inteligencja będzie nam pomagała w usprawnieniu procesu zbierania danych. Dokładnie tak. To jest dobry punkt. No to Wojtek, bo już nadchodzimy do końca tego drugiego odcinku, ale jeszcze miałem tego ostatnie pytanie, bo mówiliśmy też o obszarze supply chain teraz i takie już patrzenie trochę z tej perspektywy całego łańcucha, tak, od początku do końca. I mówiliśmy o te różne projekty, które robiłeś w tym obszarze, patrząc nie tylko na obszar produkcyjny, ale też na cały łańcuch dostawy od początku do końca. I mam i też związane z digitalizacją, automatyzacją. Takie pytanie miałem, które chciałem Ci zadać, jest, że jak dzisiaj widzisz Lean czy Kaizen w obszarze supply chain, czyli jak pomaga metodologie, bo zawsze mówimy o obszarze produkcyjnej, wiemy, że produkcja, ale też już patrząc z tej perspektywy supply chain, jakie są korzyści też metodologii, jak możemy do tego podejść, żeby nie tylko wdrożyć w produkcji, ale też w całym łańcuchu. Ja powiem też na przykładzie to, co ja wdrożyłem, kiedy byłem szefem obszaru supply chain w jednym przedsiębiorstwie. I to oczywiście to był efekt pracy całego naszego zespołu. W ramach tego obszaru supply chain były obszary customer serwisu, czyli obsługi klienta, był obszar działu planowania, był obszar planowania popytu, był obszar logistyki magazynowej, był obszar związany z zarządzaniem transportem. I w ramach supply chainu wdrożyliśmy kilka podstawowych też praktyk, ale były bardzo one dla nas efektywnie działające. Po pierwsze, zaczęliśmy od tego, że każdego roku tworzyliśmy tak zwany Operation Master Plan. Czyli to był taki dokument, bardzo prosty, jednostronicowy dokument, który wiązał nasze działania, nasze cele z celami organizacji. Czyli patrzyliśmy, jakie są cele organizacji danej jednostki, danego business unitu i definiowaliśmy nasze cele działania dla supply chainu, które wspierały realizację tych celów. Bo te cele biznesowe mogły być różne w różnych latach. I to była pierwsza rzecz, czyli wiedzieliśmy dokładnie, że realizując takie cele, do których przyporządkowaliśmy określone KPI-e, naszym działaniem wspieraliśmy realizację celów business unitu, to zwany Operation Master Plan. Takie kaskadowanie trochę. Kaskadowanie, dokładnie tak. Czyli zaczynaliśmy od tego, żeby wiedzieć, w którą stronę mamy wiosłować, prawda, każdego roku. Co do kosztów, co do wskaźników, obsługi klienta, czyli te rzeczy, które budowania pozycji na rynku, obsługi poziomu satysfakcji klienta. To był pierwszy krok. Drugi krok, żeby w związku z tym, że my mieliśmy nasze zespoły w różnych miejscach rozproszone, tych magazynów też było kilka, prowadziliśmy strukturę spotkań operacyjnych. Bardzo prostą strukturę, poczynając od spotkań tak zwane shift debrief, czyli przekazania zmiany, poprzez spotkania dzienne, tygodniowe, miesięczne i kwartalne. Każde spotkanie miało swoją agendę, miało swoich uczestników, miało swoje wskaźniki, które omawialiśmy. Jedne trwały 2-3 minuty, drugie trwały 15 minut, a niektóre trwały 1,5 godziny, na przykład kwartalne czy miesięczne. I dzięki tym spotkaniom operacyjnym mieliśmy ten sam przekaz do wszystkich pracowników. Pracowaliśmy na KPI, pracowaliśmy na wskaźnikach, pracowaliśmy na planach działania, które były jasno przypisane. Identyfikowaliśmy tam odchylenia. Jak mieliśmy odchylenie, no to wtedy przechodziliśmy do trzeciej praktyki, problem solving, czyli mieliśmy wdrożone podstawowe praktyki rozwiązywania problemów. Jeśli mieliśmy cel 98, a realizacja była
przez kolejne tygodnie 70-80, no to uruchamialiśmy zadanie w zakresie problem solvingu, szukaliśmy przyczyny rzeczywistej. A ten problem solving było z różnymi osobami z różnych obszarów łańcuchu, rozumiem, tak? W zależności, Czyli gdzie on połączyliście. pojawił, tak, w zależności, gdzie on się pojawił, oczywiście tak, włączaliśmy wszystkie osoby, które w danym procesie Ale uczestniczyły. nawet z innych krajów, z innych zakładów, czy mówimy tylko o tą jednostkę na W razie? zależności, jaka była sytuacja, jeśli była rzeczywiście... Ale mogą być. Mogło być. Jeśli była problem, nie wiem, we współpracy z klientem międzynarodowym, prawda, no to prawdopodobnie to włączaliśmy wtedy też na przykład inne rynki, które miały tego samego klienta. Albo gdzieś widzieliśmy, że mamy pewien problem, a wiemy, że na przykład na rynku hiszpańskim kiedyś rozwiązywali taką samą sytuację, na przykład, nie wiem, wskaźnik zwiększenia dostaw bezpośrednich z linii produkcyjnej. Także korzystaliśmy też z doświadczeń innych rynków. I to była jakby trzecia praktyka, czyli Operation Master Plan, spotkania operacyjne, problem solving i w momencie, kiedy w wyniku problem solvingu dochodziliśmy do przyczyny rzeczywistej, bardzo często, żeby tę przyczynę rzeczywistą wyeliminować, wprowadziliśmy standard pracy. Prawda? Powiedzieliśmy, że od tej pory w związku z tym, że widzimy, że przyczyną rzeczywistą było tak, że zamiast w ten sposób to jedna osoba robiła tak, druga osoba robiła inaczej, podejmowaliśmy decyzję, że od tego i tego dnia daną rzecz będziemy robić zgodnie ze standardem i będziemy na przykład zamówienia zawsze wprowadzać do godziny 10, jeśli chcemy zrobić dostawę na kolejny dzień. Prawda? I dzięki temu ustabilizowaliśmy pewną rzecz. Popatrzyliśmy znowu na spotkaniu operacyjnym, czy to wpłynęło na wskaźnik. Jeśli wskaźnik się poprawił, no to prawdopodobnie znaleźliśmy przyczynę rzeczywistą, ustabilizowaliśmy ją za pomocą tego standardu i wskaźnik wrócił do swojego poziomu, który był oczekiwany. Także tutaj w przypadku supply chainu tak naprawdę to były bardzo podstawowe praktyki. Operation Master Plan, spotkanie Mówimy o operacyjne. komunikację przede wszystkim, tak? Czy Tak. taka prosta komunikacja, ale też szybka komunikacja, żeby reagować na problemy. Reagować, ograniczać czas, kiedy pracownicy przychodzili, pytali się. Wszyscy pracownicy o danej godzinie dostawali ten sam pakiet informacji. Dokładnie na wskaźnikach było powiedziane, jakie są oczekiwania każdego dnia, czy w zależności od charakteru spotkania ten wskaźnik był podsumowywany. Czyli jeżeli musiałbyś, powiedzmy, ocenić, jak dzisiaj na przykład supply chainu są takie wyzwania ze strony, powiedzmy, Kaizena, to byś powiedział, że numer jeden to jest komunikacja i prowadzić takie sposoby komunikacji między różnymi oddziałami, różnymi elementami tego łańcuchu, żeby reagować, plus problem solving, tak? Komunikacja z problem solving. Standaryzacja. Według mnie no, po prostu trzeba zacząć od tych praktyk podstawowych, tak? Czyli że na początku powiedzieć sobie, jakie są oczekiwania, czyli jak supply chain ma wspierać realizację celów, czyli ten Operation Master Plan. Potem komunikacja. Później no, problem solving i standaryzacja pracy. Oczywiście to są rzeczy podstawowe. Potem są bardziej rzeczy skomplikowane, czyli optymalizacja procesów. Już bardziej. Czyli szukamy optymalizacji nie jednego jest doskonalenie ale dalej. doskonalenie całego procesu. Jak można pewne rzeczy skrócić, prawda? Albo wyeliminować pewne rzeczy, które nie są added value dla procesu. Także jak zwykle zaczynałbym od tych podstawowych, a jak już te podstawowe mamy, to na tej bazie, na tych fundamentach można budować bardziej skomplikowane praktyki Lean. Okej, super. No, mówię, bo wiesz, jak to wygląda, no, że w Lean zawsze się kojarzy z produkcją i też dużo firm, w którym miałem przyjemność zwiedzić, to też tak robią, no, że się skupią na produkcji, ale się zamyką w produkcji. I ten supply chain już w innym obszarze, czy logistycznie, czy zakupów, czy jakieś inne, które są dookoła, to są takie niezadbane albo nie się wprowadza metodologii tak jak do tego obszaru produkcyjnego. I tak jak teraz rozmawiamy, to trzeba zrozumieć, że nie zawsze problem jest na produkcji. Tak, możemy wzrost efektywności, możemy usprawnić procesy, a czasami te proste, podstawowe elementy komunikacyjne, problem solving, zbierać ludzi z różnych miejscach tego łańcuchu, to jest kluczowe. Super, Wojtek, dziękuję. Już jesteśmy na samym końcu. Oczywiście jeszcze mam ostatni temat dla Ciebie, bo jak chyba wiesz, w ostatnim, czyli w pierwszym odcinku z Mariuszem zacząłem robić w taki sposób i chciałbym jeszcze się dowiedzieć o jakąś anegdotę, która miałeś ze strony Kaizena, jakiś temat, czy śmieszny, czy taki życiowy, zawodowy, które mogłeś z nami się podzielić ze strony metodologii, które miał wpływ na Twoim życiu. Ja myślę, że chyba dwie takie sytuacje z życia wzięte.
Pierwsza dotycząca, pamiętam, kiedy rozpoczynaliśmy działania w ramach takiego change modelu, czy transformacji, część naszych pracowników zabieraliśmy do różnych zakładów pracy, żeby pokazać im, jak te praktyki, które chcemy wdrażać w swojej organizacji, są wdrażane w innych organizacjach, aby mieli możliwość porozmawiania z pracownikami z tamtych zakładów, popatrzenia, jak to działa w praktyce. I pamiętam takie zdarzenie na parkingu przed tym zakładem, kiedy tam grupa naszych pracowników przyjechała. No i oczywiście taki komentarz ze strony jednego pracownika: a po co my żeśmy tutaj przyjechali? My mamy inną specyfikę, strata czasu, tam tyle roboty, a my tu cały dzień zmarnujemy. No, pokiwałem z głową zrozumieniem, natomiast na koniec dnia, kiedy ten cały dzień spędziliśmy w tym zakładzie pracy i zadaliśmy pytanie tej grupie pracowników, co by chcieli, co im się najbardziej podoba, co by chcieli przenieść z tego zakładu produkcyjnego do siebie, to powiedzieli jedną rzecz: no tą organizację i ten spokój pracy. Tak też byśmy chcieli. Żebyśmy tak pracowali, jak tutaj pracują w tym zakładzie, żeby to było wszystko wystandaryzowane, ułożone, zorganizowane, a nie tak jak my latamy z 2 telefonami przy głowie, bo inaczej nie potrafimy, bo nikt nam nie powiedział, że można inaczej. I rzeczywiście to był taki moment, kiedy chyba coś kliknęło i przeskoczyło, i takie też namawiam, żeby takie wizyty benchmark-turowe robić w miarę możliwości, bo one rzeczywiście pokazują pracownikom inną perspektywę, inne spojrzenie, że pewne rzeczy można zrobić. Druga rzecz, która też to trochę jest związane z tym, że kiedy rozpoczynaliśmy działania pilotażowe i mieliśmy pierwsze szkolenia dla pracowników, no niestety nie mieliśmy przykładu z własnej organizacji. Na przykład takich przykładów dotyczących wdrażania 5S, czy efektów wdrażania 5S. Mieliśmy z innych zakładów pracy, z internetu, czy z jakichś materiałów szkoleniowych. No i oczywiście to nie przekonywało pracowników, bo my mamy inaczej, my mamy swoją specyfikę. Ale kiedy po działaniach pilotażowych zgromadziliśmy pewną już bibliotekę zdjęć chociażby z warsztatu przed i po wdrożeniu 5S, i pokazaliśmy ten warsztat z naszej lokalizacji, z konkretnej lokalizacji, podpisany z imienia, nazwiska kierownik tej lokalizacji, i poszliśmy z tym przykładem już naszym na kolejne nasze lokalizacje, i kierownik tamtej lokalizacji znał tego kierownika z tego obszaru i powiedział tak: jak Jurek może, to my też możemy. Prawda? I się pojawiło w którymś momencie, że to już nie było dyskusji, że to nie nasze, przykład skąd inąd. No jeśli Jurek mógł i tak zrobił, to my też możemy. To jakaś konkurencja nawet, tak? Konkurencja, czy jakieś takie jakby uwiarygodnienie tego przykładu. Także to z życia wzięte. Super. Ja jeszcze z tego pierwszego punktu pamiętam czy z pierwszej sytuacji, która powiedziała, że ten pracownik wchodził i kiedy już był po benchmark touru, to powiedział, że nie chcę biegać po godzinach pracy z telefonem, po prostu, żeby te pożary nie się pojawiły. Mi się przypominało takie zdanie, które Masaki kiedyś powiedział. To jest takie fajne, bo dokładnie dotyczy tego, co powiedziałeś, Wojtek. To jest tak, że pamiętam, że Masaki przyjechał kiedyś do nas w Polsce w kongresie i zaczął zadawać pytanie, czym jest Kaizen, tak? I każdy z tych osób, które były na kongresie, linowcy, osoby z metodologii zaczęli powiedzieć, że to Kaizen to jest eliminacja marnotrawstwa, czy tworzenia wartości dla klienta, liczby dane fakty, czy praca na gęba i tak dalej. Wszystkie te zasady Kaizen, standardyzacja, problem solving, a na każde tych odpowiedź Masaki powiedział: nie, kolejny. Nie, kolejny. I cały czas powiedział, że nie. A już każdy był tak zmęczony, że już nie wiedzieli, co powiedzieć, i wtedy Masaki powiedział, wiecie co, Kaizen nie jest do tego, co mówiliście. Kaizen jest do tego, żeby wrócić do domu po 8 godzin pracy i żeby nie mieć stresu po tych godzinach. I dokładnie to jest to, że kiedy ten pracownik widział, że kurczę, ja nie muszę biegać po 8 godzin pracy, że ta osoba, która pracuje w tym miejscu, ma spokoju, nie ma stresu, to ja to chcę, tak? I Kaizen, czy metodologia jest do tego, żeby ułatwić środowisko pracy, żeby tak było. Czyli to mi trochę przypominało takie słowa Masakiego.
Wojtek, dziękuję jeszcze raz. Jak wiesz, zawsze jest przyjemność z Tobą rozmawiać o metodologii, o Kaizen. Ja też dużo się nauczę od Ciebie, kiedy rozmawiamy takie tematy, jak dzisiaj rozmawialiśmy. Jak wiesz, też zawsze oddaję głos naszym gościom, żeby się pożegnali z podcastu. Czyli z mojej strony już się pożegnam z tego drugiego odcinka. Dziękuję jeszcze raz dla naszych widzów za uwagi i bycia z nami. Będziemy już wkrótce się widzieli jeszcze raz w kolejnym miesiącu. Już za chwilę trzeci odcinek puszczamy na naszych socialach z teaserem na LinkedInie, na Facebooku czy na innych, to zapraszam też do zaobserwowania. No i już oddaję Ci głos, Wojtek, żebyś się pożegnał z naszymi widzami. Ja oczywiście bardzo dziękuję przede wszystkim za zaproszenie, zawsze miło o takich tematach rozmawiać. No, starałem się na tym dzisiejszym podcaście opowiedzieć o takich praktycznych aspektach, bo ja jestem przede wszystkim praktykiem, nie jestem teoretykiem i mam nadzieję, że z tych doświadczeń moich praktycznych ktoś skorzysta. Też zapraszam do kontaktu, jeśli byłaby potrzeba o czymś powiedzenie. No co jest ważne, że w przypadku Lean to jest pewna podróż, która się zaczyna, ale się nigdy nie kończy. I ona zawsze przybiera inny obraz. Także bardzo dziękuję za możliwość opowiedzenia. Mam nadzieję, że z tego skorzystacie i zapraszam, tak jak tutaj było powiedziane, na kolejne podcasty. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.